Cześć, jestem Ania. A ja jestem Łukasz. Dzisiaj opowiem Wam o trochę skomplikowanym przypadku. Skomplikowanym, bo mamy dużo końcówek i trochę wyjątków. Trochę to jest eufemizm, czyli tak naprawdę dużo mamy tych wyjątków. I powiem Wam o dopełniaczu liczby mnogiej dla wszystkich rodzajów. I uwaga, o bierniku rodzaju męskoosobowego, to znaczy tylko dla mężczyzn, także liczby mnogiej. Nie mówimy o innych rodzajach dla biernika w liczbie mnogiej, bo o nich jest oddzielny film, nasz film numer 14. Tam możecie tego się nauczyć. A więc dzisiaj dopełniacz liczba mnoga, biernik rodzaj męskoosobowy liczba mnoga. Zaczynajmy. Nie będę dzisiaj mówiła o funkcjach dopełniacza ani biernika liczby mnogiej, rodzaju męskoosobowego, biernika, dlatego że mamy o tym oddzielny film, o dopełniaczu i o bierniku. I tam możecie sobie przypomnieć wszystkie funkcje. Tutaj wypisałam kilka kontekstów, a więc kiedy mamy negację, kiedy mamy konkretne czasowniki, w które negacja jest wpisana, jak szukam, dlaczego szukam, bo nie mam, więc tam jest ta negacja. Nie lubię, negacja jeszcze raz, niektóre przyimki, liczebniki od 5 do 21 i przykład liczebnika zbiorowego, na przykład dwoje. Ale nie wchodzimy w funkcję, koncentrujemy się na tym, jak tworzyć te formy, jakie mamy końcówki, bo troszkę tego jest przed nami. Zaczynamy, uwaga, od rodzaju męskiego dopełniacza. To znaczy, że mówimy o mężczyznach, o zwierzętach rodzaju męskiego, na przykład pies, kot, słoń, o rzeczach, które są rodzaju męskiego, na przykład stół, na przykład dom, na przykład telefon, komputer i tak dalej. A więc pierwsza informacja to jeszcze raz pytanie. Kiedy zadaję pytanie o dopełniacz, to mam albo kogo, albo czego, bo pytam i o ludzi, i o osoby. I o rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o biernik, tylko mówimy o rodzaju męskoosobowym, a więc interesuje nas tylko w tym przypadku pytanie kogo. Teraz rodzaj męski, wszystkie możliwe opcje dla dopełniacza. Pierwsza informacja jest fantastyczna, bo końcówki dla przymiotnika nie są skomplikowane. To zawsze będzie ich i po literach K i G ich. Na przykład nie znam agresywnych studentów albo szukam polskich telefonów. I teraz teoretycznie mogłabym Wam powiedzieć, że to jest bardzo łatwe i musimy zwrócić uwagę tylko na dwie rzeczy, a więc na to, czy na końcu rzeczownika jest spółgłoska, czy może na końcu rzeczownika jest samogłoska. Rozumiecie to rozróżnienie? Spółgłoska, konsonant, samogłoska to te litery, dźwięki, które mogę mówić długo, a, o, e, i tak dalej. I teraz zobaczcie, najpierw popatrzymy najprościej jak się da, a potem wejdziemy w szczegóły. Kiedy mam spółgłoskę, dodaję końcówkę ów. Kot, T to jest spółgłoska, dodaję ów. Na przykład mam 5 kotów. Teraz banan kupuje, zobaczcie, nie ma negacji, bo 5 decyduje, że ma być dopełniacz. Kupuje 5 spółgłoska, 5 bananów. Działa nam super. Kotów, bananów. Teraz zobaczmy, co będzie z samogłoskami. Na przykład ryba. Na końcu nie jest spółgłoska, tylko samogłoska a więc to, co robię, to redukuję tę samogłoskę i mówię na przykład kupuję 20 ryb, a wyrzucam, redukuję, nie ma a, nie ma samogłoski. Ten znak oznacza 0, czyli że jest jakaś redukcja.
Dalej, mamy wyraz pani. I to jest samogłoska, a więc redukuję to i, ale to i oznacza miękkość, więc muszę dodać akcent. Na przykład znam 5 miłych pań. Znam 5 miłych pań. Dalej, piwo. Ja myślę, że jeśli mieszkacie w Polsce, to być może bardzo dobrze znacie ten rzeczownik i kiedy idziecie z kolegami, z koleżankami do baru i kupujecie piwo dla kilku osób, na pewno wtedy powiecie: poproszę 5, 6, 7, 8, nie wiem ilu macie znajomych, z którymi idziecie. Michał podnosi rękę, że on też chce być doliczony, więc 9, piwo, wyrzucamy samogłoskę, piw, 5, 10, 15, piw. I to wydaje się jest bardzo proste. Spółgłoska dodaje ów, samogłoska redukuje samogłoskę. Ale to jest język polski i mamy wyjątki. Przyjrzyjmy się naszym wyjątkom. A więc jeszcze raz, student, studentów, kolega, kolegów, Polak, Polaków, to jest jedna z końcówek dla rodzaju męskiego. Dalej przejdźmy do takiego przykładu. Czy wiecie, co to jest sen? Kiedy ja śpię, kiedy mam zamknięte oczy i mam wizję, to jest sen. I na przykład popatrzcie. Tutaj jest pan, który już jakiś czas śpi, ale zanim on zasnął, powiedziałam mu coś, co zazwyczaj mówimy w Polsce osobom, które znamy, lubimy, kochamy przed spaniem. Zazwyczaj mówimy im kolorowych snów. Ja zrobię jeszcze kalkę z angielskiego, która też działa w języku polskim i powiem więcej. Kochanie, kolorowych, słodkich snów. On nie słyszy teraz, bo już śpi, ale to właśnie mówimy. I teraz, jeśli wy zapamiętacie, że mamy taką frazę po polsku kolorowych, słodkich snów, czyli to, co mówimy przed spaniem, to już pamiętacie końcówki przymiotnika dla dopełniacza i część końcówek dla rzeczownika. Ich, ów. I teraz dlaczego od formy sen jest snów, a nie senów? Bo zawsze, kiedy mamy tutaj albo ie na tej sylabie, musimy je zredukować, a więc snów. Pies, to jest podobny przykład, mamy tutaj mamy tutaj i, a więc mam 5 psów. Teraz dom, na szczęście nic nie redukujemy, dodajemy domów. Stół, uwaga, redukujemy akcent, zmienia się w o, a więc mamy taką redukcję, taką zamianę, taką alternację, do o. Mam w domu 5 stołów, bo były wszędzie konsonanty. Ale mamy tak zwane konsonanty, czyli spółgłoski historycznie, funkcjonalnie miękkie, szy, czy, dzy, dży, ży, z z kropką i c, czyli większość z nich to są te dwuznaki, łatwo zapamiętać, plus tutaj jeszcze z z kropką i c i po nich będzie y. Nie ów, ale y. Narysowałam gwiazdkę, to znaczy, że jeszcze będzie jakiś wyjątek, powiem o nim za chwilę. Na razie zobaczmy na te końcówki z y. Jest 1 miesiąc, ale 5 miesięcy. Po pierwsze transformuję do bo był miesiąc, a teraz mamy miesięc i mamy tu literę c, a więc dodaję y. Pieniądz, transformuję znowu do a więc potrzebuję drobnych pieniędzy, a może potrzebuję dużych pieniędzy. Michale, czy możesz obrzucić mnie dużymi pieniędzmi? Byłoby super. No dobrze, zobaczmy dalej. Jeżeli mamy rzeczownik nóż, my już wiemy, że jest alternacja o z kreską do a więc nóż, taki jak do krojenia jedzenia, transformuje do o i teraz, o Boże, tam jest chyba 5 noży. Uważajcie na noże, a więc zobaczcie, noży, nie nożów, noży, to z z kropką dochodzi do tego y. Dalej klucz, zapomniałam kluczy, nie kluczów, kluczy, bo po tych spółgłoskach mamy
Bardzo często Y, bardzo często, bo tutaj jest gwiazdka. I teraz, co ta gwiazdka oznacza? Że w języku polskim ta końcówka ów dla dopełniacza i biernika rodzaju męskoosobowego liczby mnogiej jest bardzo ekspansywna, to znaczy wypiera końcówkę Y i dosyć często tam, gdzie według reguły powinien być Y, będzie ów. Na przykład widelec, mieliśmy już nóż, to teraz mamy widelec i powiemy widelców. Na przykład potrzebuję widelców, nie widelcy. Mecz. Polska reprezentacja zagrała pięknie kilka meczów, nie meczy. Mam 20 palców, nie palcy, sztućców. Następne wyjątki dotyczą kolejnej kategorii, więc za moment do nich wrócę. Zobaczcie, jest trzecia kategoria. Tu mamy spółgłoski twarde, tu funkcjonalnie miękkie, a tutaj miękkie, czyli po pierwsze 5 z kreseczkami, si, ci, ni, dzi, zi, plus L i J. I po nich teoretycznie powinna być końcówka I. Na przykład zaprosiłam do siebie, do domu, kilkoro gości, bo to są mężczyźni i kobiety, więc mówię kilkoro gości. A więc gość to jest ta miękka spółgłoska, ci jest zredukowane do C i dopisuje I. Zredukowane, bo I daje miękkość, a więc gości. Na przykład przyszło 5 gości, bo dla męskich dodajemy U, 5. Teraz znam albo szukam bardzo dobrych nauczycieli. Nie nauczycielów, nauczycieli. I teraz, jeżeli mamy rzeczownik złodziej, pamiętacie, złodziej, on już pojawił się w naszej lekcji numer 15 i mogę powiedzieć, boję się, bardzo boję się złodziei. Forma złodziejów także jest poprawna, 2. Możemy używać ich wymiennie, albo złodziei, albo złodziejów. Jeżeli używam tej końcówki według reguły, to zobaczcie, J wyrzucamy, złodziej, J wyrzucamy i dodajemy I, złodziei. I teraz wrócimy do naszych wyjątków. Zobaczcie, kraj, mamy J, teoretycznie powinno być I, ale nie, powiemy na przykład, nie znam tych, bo zaimek też ma końcówkę tych krajów. Albo, czy widziała Pani tych nowych konsulów? Nie konsuli. Te końcówki ów bardzo często chcą się dołączyć, szczególnie do C, L i J, ale też do innych liter, które tutaj wymieniłam, jako te, po których występuje Y i I. Teraz już ostatnia mała grupa to końcówka zerowa dla mężczyzn. A więc nawet wyraz mężczyzna, to nam pasuje do tej prostej reguły z samego początku. Zobaczcie, tutaj było ryba, redukuje A i mamy ryb. Mężczyzna redukuje A i powiem na przykład szukam inteligentnych mężczyzn. Nic nie dodaję, tylko usuwam A, mężczyzn. Też niektóre nazwy mieszkańców albo miast, albo regionów zakończone na anin będą miały redukcję. Na przykład krakowianin, anin, krakowianin, to jest 5 krakowian, czyli to in będzie usunięte. Tak samo, na przykład wegetarianin, jest 1 wegetarianin, na przykład znam 20 wegetarian albo wegetarianów. 2 formy są poprawne. Tak samo będzie wegan, znam 5 wegan i 5 weganów. Ale uwaga, jeżeli chodzi o wyraz Rosjanin, to tylko ta forma Rosjan jest poprawna. Znam 5 Rosjan, nie Rosjanów. Ale Amerykanin, znam 5 Amerykanów, nie Amerykanin, Amerykanów. Znam 20 Meksykanów. Czyli tutaj te końcówki nie są takie bardzo stabilne, regularne, są pewne tendencje, ale zawsze mamy jakieś wyjątki od nich.
A więc to jest informacja, jeśli chodzi o liczbę mnogą dopełniacza dla rodzaju męskiego. Teraz przejdźmy do kilku wyjątków. To może nie są wyjątki, ale takie sytuacje, kiedy zarówno regularna końcówka i albo y jest bardzo dobra, ale mogę też powiedzieć końcówkę ów. Tak samo jak mówiłam o wegetarianach, czyli wegetarian albo wegetarianów, tak samo mogę powiedzieć pokoi, tak, bo jest pokój, a więc jest j, powinno być i, tak jak złodziej i, a więc pokoi, ale mogę też powiedzieć pokojów. Na przykład, kiedy jesteście nad polskim morzem albo w polskich górach, kiedy jest sezon, na niektórych pensjonatach, hotelach może być napisane brak pokoi albo brak pokojów. Dwie formy są poprawne. Przejdźmy do innych przykładów. Na przykład na wieszaku wisi 5 płaszczy albo 5 płaszczów. Teraz mam w domu 20 materacy, nie wiem po co mi tyle, ale cóż, albo 20 materaców. Tam stoi wiele koszy, dużo koszy, albo wiele koszów. Dwie formy są poprawne. Albo brakuje nam funduszy, albo funduszów. Dalej mamy, w tej okolicy jest kilka interesujących lokali albo lokalów. Czyli zobaczcie, tutaj mogę wybrać albo tę formę, albo tę formę. W tym przypadku po prostu odchodzimy od reguły. Teraz przejdziemy do, uwaga, dopełniacz, teraz już nie mówimy o bierniku, dopełniacz dla tego, co w liczbie pojedynczej jest rodzaju żeńskiego i rodzaju nijakiego. Tutaj działa prawie cały czas nasza reguła. Nie? Więc po pierwsze, przymiotnik ma te same końcówki. Na przykład potrzebuję polskich ciast. Potrzebuję polskich ciast. Tak? Czyli chodzi mi o to, że po K i po G będzie ich, po innych spółgłoskach będzie ich. I teraz zobaczcie, po pierwsze 0, to znaczy redukcja. Jest jedna kawa, ale poproszę 5 mocnych kaw. A do widzenia. Dalej, kobieta, tam idzie 10 pięknych kobiet. A zamienia się w 0, a więc kobiet. Dalej, czekolada. Wczoraj zjadłam 5 czekolad. No trudno, tak się zdarza. Teraz uwaga, jeżeli mam książka i zobaczcie, zredukuję to A na końcu, byłaby forma książk. Trochę trudna do wypowiedzenia, dlatego dochodzi nam tu ekstra E. I mamy formę, mam w domu bardzo dużo książek, nie książk, książek. Dalej, jeżeli mam wyraz droga, czyli coś, co tutaj będzie z O, to pierwsza rzecz, redukuję a więc mamy teraz formę drog, ale dochodzi nam akcent, czyli odwrotna alternacja niż to było tutaj. A więc na przykład w Polsce jest wiele dobrych dróg, albo widzę na polu 10 łaciatych krów. Krowa, krow, a wyrzucam i dochodzi kreska nad o, a więc u, krów. Dobrze, przejdźmy do przykładów z rodzaju nijakiego, ale tak naprawdę nieważne, czy jest nijaki, czy żeński. Ważne, że ma na końcu samogłoskę. Tego się trzymajcie, o tym pamiętajcie. Wino i na przykład mój kolega, zgadnijcie który, na swoje urodziny kupił 5, bo numery 2, 3, 4 łączą się z innymi przypadkami, z innym przypadkiem. Teraz mówimy od 5 w górę. 5 czerwonych win, czyli znowu jest redukcja o, tak samo jak było piw. Teraz troszeczkę większa kombinacja. Zobaczcie, to jest jedno duże okno, ale ja potrzebuję 5 dużych i zobaczmy, jaki jest mechanizm. Okno, o, wyrzucam, do widzenia, zostaje nam okn
Co to znaczy? Nie jest to łatwe do wypowiedzenia. K było tutaj miękkie, więc dodaję i dodaję e. A więc potrzebuję 5 dużych okien. Ciasto. Zjadłam 10 ciast. Już mówiliśmy o tym przykładzie. Teraz uwaga. Mamy pytanie, czyli inna końcówka jest e. Po pierwsze, e redukujemy. Teraz i zamienia się w akcent, czyli też jest zredukowane. Mam kilka trudnych pytań. Teraz zdjęcie. E redukujemy i zamienia się w akcent. Łukasz w czasie nagrania zrobił kilka zdjęć. Mamy ten akcent, trochę za duży nawet zdjęć. Ale teraz uwaga. Jeżeli mamy rodzaj nijaki w mianowniku liczby pojedynczej zakończony na na przykład liceum, muzeum, centrum, gimnazjum, technikum, akwarium, laboratorium itd., to zamienia się w ów, czyli regularnie. Zobaczcie, w Warszawie jest wiele ciekawych polskich muzeów. Wyrzucam i jako rekompensatę dodaję ów. Albo w Warszawie jest wiele dobrych liceów. Mamy też kilka hospicjów, czyli wszędzie wyrzucam i zamieniam w ów. Niestety jest jeszcze kilka innych wyjątków, o których nie będę bardzo szczegółowo mówiła teraz, ale wspomnę, że na przykład jeżeli mamy wyraz cukiernia, to możemy to a zredukować i powiedzieć znam kilka ciekawych cukierni, ale mogę też powiedzieć cukierń, czyli to i może zamienić się w miękkość nad n. Jeżeli wyrazy pochodzą z języków obcych, na przykład misja, teoria, te wszystkie, które kończą się na ja albo ia, to one dostaną ekstra i. A więc na przykład słyszałam wiele teorii na ten temat, czyli mamy coś trochę nieregularnego, dochodzi nam tutaj i. To jest tak samo jak dopełniacz liczby pojedynczej dla tych wyrazów. Tak samo jest z wyrazem kość. Wiecie, co to jest kość? Kość. I zobaczcie, jeżeli kość kończy się na ci, to pasuje nam tutaj ta teoria. Po ci jest i, a więc na przykład ciało człowieka, czy człowiek ma 206 kości? Nie jestem pewna, ale ponad 200, tak mi się wydaje. Kości. Tak samo, jeżeli mamy rodzaj żeński, więc mówię, pamiętajcie, spółgłoskę, nietypowy podróż, no to na przykład chciałabym pojechać w 5 interesujących podróży. Jedna twarz, ale 5 twarzy. Czyli myślcie o tym, czy tam jest spółgłoska, czy tam jest samogłoska, ale pamiętajcie o tych ekstra wyjątkach. Za momencik zobaczycie, jak to wygląda w bierniku. Te wszystkie czerwone wyrazy to nazwy mężczyzn. A więc teraz sobie te wszystkie wyrazy weźmiemy z tej tablicy i zobaczycie, jak będą wyglądały w jednej tabeli dla biernika. O, znowu tu jestem, a już chciałam iść do domu. No ale dobrze. Wychodząc ostatnim razem trzymałam tutaj dla Was wyrazy, które w dopełniaczu liczby mnogiej i w bierniku rodzaju męskoosobowego, czyli tylko mężczyźni, będą miały te same formy. Popatrzmy. A więc, jak mówiliśmy wcześniej o dopełniaczu, to powiedziałam, że nie przypominam funkcji, tak samo nie przypominam funkcji biernika, bo jeśli chodzi o funkcję dopełniacza, to możecie obejrzeć nasz film numer 3. Jeśli chodzi o biernik, możecie obejrzeć nasz film numer 2, jeśli chodzi o jego funkcję. Jeśli chodzi o liczbę mnogą dla rodzaju niemęskoosobowego, o biernik, to możecie obejrzeć o tym film numer 14.
A teraz wrócimy do biernika rodzaju męskoosobowego. A więc, zobaczcie, mogę powiedzieć, znam miłych, sympatycznych, inteligentnych, interesujących, polskich, drogich, a więc te same końcówki jak kolorowych, słodkich snów dla biernika. Znam miłych Polaków, znam inteligentnych studentów, znam fantastycznych kolegów i tak dalej, i tak dalej. Teraz przejdźmy do końcówki i. Mamy te same przykłady, bowiem zaprosiłam kilkoro gości. Kilkoro, po tym jest dopełniacz gości, ale mogę też powiedzieć, o, widzę moich, bo zaimki też mają te końcówki takie jak tutaj mamy, moich gości. Widzę moich gości, to jest biernik. Albo lubię dobrych nauczycieli. Albo widzę, czy wy też widzicie, złodziei. Tak? A więc mamy tę samą końcówkę. Dalej poznałam fantastycznych lekarzy. Albo bardzo utalentowanych malarzy. Albo szybkich piłkarzy. I mamy też te wyjątkowe formy. Na przykład znam sympatycznych Rosjan, znam zabawnych Meksykanów, znam mężczyzn. Czyli już nie podaję, że kilku, bo po kilku jest dopełniacz, ale nieważne, czy dopełniacz, czy biernik dla rodzaju męskoosobowego, liczby mnogiej, to są te same formy. Czyż to nie jest wreszcie wspaniała informacja? To ja teraz znikam i wrócę za chwilę z Łukaszem. Cześć Łukaszu. Cześć Aniu. Mam kilka pytań, jak zawsze do Ciebie. Tak, proszę. Pierwsze pytanie będzie kulinarne. Okej. Jakich potraw nie chciałbyś nigdy spróbować? Nie chciałbyś spróbować? Nie chciałbym spróbować owadów. Jakich owadów? Takich smażonych i gotowanych owadów. I prażonych. Prażonych też Na nie. przykład jakich? Karaluchów? Świerszczy, karaluchów, pająków, skorpionów. Nie lubię tych takich zwierząt. A gdyby to był zakład, rozumiecie, co to jest zakład? Kiedy na przykład ja mówię, Łukaszu, ja myślę, daj mi rękę, żeby było widać, że to jest zakład, że ty nie zjesz żywego świerszcza, a ty mówisz, a ty co mówisz? No tak, dawaj, zjem. Zjesz? Za ile byś zjadł? Ojej, nie wiem, czy to jest kwestia, to nie muszą być pieniądze, to może być o No przekonanie. może... Nie lubię... O przekonanie? Świerszcza byś zjadł, żeby się założyć o przekonanie? Tak. Zjadłbyś żywego świerszcza? Właśnie, to jest najgorsze, że żywe zwierzę jest mi ciężko zjeść. Czyli zwierzęta... Chyba całkiem normalne. Tak, żywe zwierzęta, w ogóle zwierząt nie lubię jeść, ale no, żywych tym bardziej. A czy też nie lubisz owoców morza? Nie przepadam, nie lubię owoców morza. A których owoców morza nie lubisz? Nie lubię ośmiornic. A krewetek? Krewetek, ośmiornic nigdy nie próbowałem. Naprawdę? Nigdy nie próbowałem ośmiornic, chyba nie. Aha. Ale krewetki jadłeś, nie? Jadłem, ale nie lubisz krewetek? Tak, no nie lubię. Nie chcę dokładać się do cierpienia zwierząt. Homarów, żadnych Homarów, langust. Nie lubię. Ostryk. Nie lubię ostryk, nie. No dobrze, nie przypadam. a jakich dań, potraw chciałbyś spróbować więcej, albo w ogóle spróbować pierwszy raz, takie, których nie jadłeś jeszcze, a chciałbyś? Chciałbym spróbować dań hinduskich, azjatyckich, ale tam oryginalnie w Indiach. Czyli nie tutaj w Polsce, bo możemy tutaj w Polsce spróbować, tylko chodzi bardziej o potrawy no już w danym kraju, które mają jednak inny skład, inne przyprawy. Jasne, minimalnie. czyli generalnie chciałbyś spróbować wegetariańskich, wegańskich, azjatyckich, też jak najbardziej. Azjatyckich, tak. Potraw. Japońskich, no, które się zawierają w azjatyckich. Dobrze, a teraz zapytam Cię o ludzi. Kogo podziwiasz? Podziwiam artystów, podziwiam naukowców. Jeszcze kogoś? No, dużo różnych psychologów, tak. Grafików komputerowych. Nasz grafik tutaj daje znać, tak. Grafików komputerowych podziwiam. No to, co robi Michał, jest wspaniałe. No to właśnie, skorzystajmy z talentu Michała. Maszyno nasza. Okej. Powiedz mi, Łukaszu, kogo tutaj widzisz?
Widzę tutaj Rosjan, widzę lekarzy, widzę, kto tu jeszcze jest, lekarze, oni się tutaj wyróżniają. Widzę lekarzy? Tak, ja widzę lekarzy i widzę też przestępców. No, ach, Aniu, jakich przestępców tu widzisz? No, ja widzę złodziei i chyba widzę, bo tu jest trochę krwi, morderców. Strasznie się boję takich ludzi, generalnie psychopatów, ale ja widzę jeszcze tutaj... O, ja zawsze widzę Islandczyków. Okej, ale to w innej grupie. W innej, absolutnie w innej grupie. Też widzę tutaj polskich piłkarzy chyba. Widzisz? Tak, są polscy piłkarze. Widzę polskich piłkarzy. Bardzo dobrze, widzę polskich piłkarzy. Świetnie. No i widzę tutaj jeszcze kilku Amerykanów. Tak, widzisz? Są tam. Jasne. I trochę jest też przedstawicieli innych zawodów. Kilku tancerzy i innych nacji, ale to wy sami już poćwiczycie, tworząc te formy, kiedy zapytamy, kogo widzicie. Ale zanim się z wami pożegnamy, to o co poprosimy? Poprosimy o subskrypcję, ale także o to, żebyście zostawiali komentarze, jeżeli macie pytania i macie do nas pytania albo do tematu. Tak, zostawiajcie komentarze. I coś jeszcze? A ja życzę wam, pamiętajcie, kolorowych, słodkich snów. Dobranoc. Dzięki. Pa. Pa.